Dobra, słuchajcie, wezmę zakręt przy 60, zobaczę jak się trzyma. No ale takiego czegoś to się nie przewidzi, zobaczcie. Joyor S10S Z z literką Z na końcu, tak, proszę Państwa, wyszła nowa rewizja, nowy model słynnej S-ki z Z na końcu. Czym on się tak naprawdę różni od tej S-ki? To już w sumie nagrałem na moim drugim kanale, porównywaliśmy sobie z Kamilem, on ma akurat S-kę, a ja mam Z-kę, czym one się różnią? Znaleźliśmy parę różnic, czy one są jakieś takie mega? No jedna jest na pewno. Słuchajcie, w tym odcinku postaram się pokazać Wam tak naprawdę dla kogo ta hulajnoga jest przeznaczona. Oczywiście zrobimy sobie test zasięgu, zrobimy sobie speed test, pojeździmy sobie w terenie, po mieście i postaram się odpowiedzieć, czy warto kupić ten model, czy lepiej tamten, czy w ogóle warto kupić ten model, no i jak ona się w ogóle prezentuje na tle innych hulajnóg podobnej kategorii, także bez zbędnego gadania zaczynamy. Na początku wspomnę, że ten model pochodzi ze sklepu joyor-escooter.com. Link do zakupu zamieszczam w opisie filmu, a specyfikacja tego modelu wygląda tak. 2 silniki o mocy 1000 W każdy, bateria o pojemności 18 Ah, 60V, hamulce tarczowe przód i tył hydrauliczne, zawieszenie z przodu i z tyłu prawdopodobnie z TPU w środku, rama aluminiowa klasy lotniczej, waga 27 kg, kolorowy wyświetlacz, kierunkowskazy z podświetlanymi przyciskami, 3 biegi, dołączanie przedniego napędu, mocny reflektor LEDowy z przodu i lampka stopu z tyłu, sztyca regulowana z wysokości, a u podstawy sztycy system składania jej w całości, zabezpieczony klamrą przed przypadkowym złożeniem. Jestem pełen nadziei, jeśli chodzi o tego Joyorka, dlatego że no, całkiem niedroga ta hulajnoga jest, całkiem ciekawe parametry ma, więc naprawdę zapowiada się nieźle. Uwierzcie mi teraz, jeszcze na niej w ogóle nie jeździłem. Przebieg tej hulajnogi w tym momencie to jest 0000. Po prostu sobie ją naładowałem. Chcę sobie zrobić test zasięgu i od razu opowiedzieć Wam o moich pierwszych wrażeniach. I jeszcze tylko wspomnę, że ta hulajnoga jest zablokowana. W sensie nie da się jej odblokować tak po prostu z menu, tak jak się to zazwyczaj robi. Trzeba tam jeszcze jeden kabelek odłączyć, przeciąć, nie wiem. Dobra, zaczynamy. Tempomat aktywny 25 km na godzinę, trzeci bieg, bateria pełna. Akurat trochę pod wiatr jadę, ale później będę przecież wracał z wiatrem, także wszystko się wyrówna. I w zasadzie już Wam mogę powiedzieć o pierwszych wrażeniach. Jest cichutko, bardzo cichutko. Nawet nie słychać, słuchajcie, tych opon terenowych, także jestem aż w szoku. Co to za opony są, że ich nie słychać w ogóle. Co jeszcze? No czuć, że jest taka trochę większa niż G3, którą ostatnio testowałem, także, znaczy dużo bardziej większa, także już mi się podoba. Póki co to w ciemnych okularach w ogóle nie widzę praktycznie, co tutaj pisze. Nie, no dobra, widzę 25 na godzinę, ale jest mega słabo. Mam nadzieję, że ten wyświetlacz da się jakoś podregulować, bo jak nie, to lipa. No i wbijam w drogę szutrową, kamienie, dziury. Testujemy zawieszenie, takie pierwsze wrażenia. Pracuje, działa, ugina się wreszcie. No nienawidzę, jak jest w hulajnodze coś takiego, że niby wygląda jak zawieszenie, a w ogóle nie działa. Tutaj działa, zdecydowanie działa. Nie jest jakieś hiper miękkie, a może się troszeczkę wyrobi bardziej, nie wiem, ale jest dobrze, naprawdę jest dobrze. Po prostu nie ma tragedii, to jest ważne. 20 km za mną, wszystkie 5 kresek, nadal się wyświetla. Jeśli chodzi o dek i komfort generalnie, no to tutaj niczym nie odstaje od żadnej w sumie hulajnogi, którą testowałem. Jest na tyle szeroki, na tyle wygodny, że nie ma tutaj żadnego problemu. Możemy sobie stanąć w ten sposób. Zobaczcie, obydwie stopy mieszczą się w całości, ale ja oczywiście preferuję taką jazdę, bo jest po prostu bardziej bezpieczniejsza. I jeszcze jedna rzecz, o której muszę wspomnieć, bo nie zarejestrowałem tego na początku testu, a mianowicie manetka gazu. Słuchajcie, jest bardzo czuła. Wystarczy delikatnie ruszyć i mimo, że jadę na jednym silniku, to jest naprawdę mocne przyspieszenie, także no nie ma tej takiej super płynności. No po prostu jest duża moc, no i jest jak jest. No jest narywista. O, kurka wodna. Jak on to zrobił? Słuchajcie. No po prostu przeleciał przez barierę. Albo przejechał tam z rowem, no nieźle, nieźle. Mam nadzieję, że się nikomu nic nie stało. Mam tutaj jakieś większe dwie dziury, przeskoczmy je. Pyk, pyk. Kurde, słuchajcie, mięciutko, fajnie, także jest dobrze póki co, ale jeszcze będzie test terenowy
w lesie i na takich większych wertepach, ale tak czy siak, no jestem pełen optymizmu co do zawieszenia tej hulajeczki. Jest nieźle. Słuchajcie, 40 km, nadal 2 kreski mniej. Niech mi ktoś odpowie na pytanie, dlaczego te wiatraki się nie kręcą, a wieje naprawdę ładny wiatr dzisiaj. Dlaczego? Ale tu fajnie, kurde. Fajnie tu macie. Rzeczka. Woda zimna pewnie, nie? Są ryby? Tutaj się tak trafi. Tak, jakie? Kiełbie i te Strągi? strągi. Strągi są? Dojadę sobie ścieżką, od razu sobie przetestuję troszeczkę bardziej to zawieszenie. Kurde, fajnie jest. Naprawdę jest fajnie. Zobaczcie, na tempomacie jadę sobie ścieżką. Zero problemu. Zobaczcie, jeżdżąc na hulajnodze, ile można odwiedzić różnych ciekawych takich zakamarków, w których normalnie by się nie było. Krajoznawstwo, po prostu. To jest jedna z tych rzeczy, którą cenię sobie jeżdżąc właśnie hulajnogą elektryczną. W sumie niedaleko, bo po okolicach, ale wiecie jak jest. Czasami mieszka się 5 km od jakiegoś tam fajnego miejsca, w którym się nigdy nie było. Także dzięki hulajce można to po prostu odkryć na nowo albo w ogóle poznać. Jest 50 km, została już tylko żółta i czerwona kreska. No i mamy 60 km. Żółta i czerwona kreska została. Ile jeszcze? Słuchajcie, 67 km i muszę odnotować tutaj jeden fakt. Została mi już tylko czerwona, ostatnia kreska stanu baterii. Także będę krążył gdzieś tutaj w pobliżu, bo nie wiem ile na tej czerwonej się da przejechać. Słuchajcie, co nastąpiło w tym momencie. Hulajnoga mi zwolniła do 20 na godzinę. To już chyba będzie koniec zasięgu. I zobaczcie, mamy praktycznie równe 70. Tak, zaczęła teraz mrugać bateria na czerwono. Także koniec, słuchajcie, 70 km. Jest to najlepszy wynik z hulajnóg 2 razy 1000 W, jakie testowałem, nie licząc tych, które miały po prostu większą baterię. Rewelka. I teraz tak, po zakupie ten model hulajnogi przychodzi zablokowany na prędkość 25 km na godzinę. Zobaczcie, mam trzeci bieg, gaz do dechy jest 25 na godzinę i nie wiem jak we wcześniejszej wersji tej hulajnogi, ale jeśli weszło się do menu P10 i zmieniło z 1 na 0, to hulajnoga była już po tym zabiegu po prostu odblokowana, natomiast tutaj, zobaczcie, nadal mamy 25 km na godzinę, w związku z czym, żeby ją odblokować, podobno trzeba znaleźć niebieski kabelek, jakiś magiczny i go odpiąć albo przeciąć, nie wiem, zobaczymy. Podobno schował się gdzieś za kierunkowskazem. Mamy odkręcone i zobaczmy co my tutaj mamy. No jest niebieski kabelek, jest wtyczka, to co, rozpinamy ją i blokada zdjęta. Mówię, sprawdzam. O kurde, 86 km na godzinę. No grubo. Dobra, to robimy speed test w takim razie. Mamy linię startową, hulajnoga naładowana na maksa. Trzeci bieg, 2 silniki. 3, 2, 1, poszła. 10, 20, 30, 40, szybka jest. 50, 60, 63, 5, 66, 66 km na godzinę. To jest VMAX. No, muszę powiedzieć, że dosyć szybko przyspieszała. Miałem takie wrażenie, że bardzo szybko nabiera tej prędkości. Wynik bardzo dobry, 66 km na godzinę. Spodziewałem się 70, tak jak w G4, a tutaj 66 to miała bodajże G3 Pro i chyba Tibo Epic Plus w wersji 2.0. Muszę sprawdzić, ale no jest ładnie. Dobra, to hamulce teraz. Muszę sobie ustawić tempomat na 50. Dobra, jest 50 na godzinę. I uwaga. O kurde. Słuchajcie, bałem się zacisnąć klamkę bardziej, żeby nie fiknąć. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 metrów, słuchajcie, to jest dokładnie taki sam wynik jak wszystkie hulajnogi, które testowałem z 50 na godzinę. W sensie, tak mi się przypomina, że około 11 metrów, bywało chyba i więcej, ale 11 metrów, można się zatrzymać na krótszym dystansie, jednak troszeczkę bałem się, wiecie, no to jest hydraulika, jak się przesadzi, to naprawdę można zblokować przednie koło i fiknąć po prostu, więc... Ale generalnie hamulce są naprawdę brzytwa, nie ma się tutaj do czego doczepić, to jest już top of the top. Dobra, słuchajcie, wezmę zakręt przy 60, zobaczę jak się trzyma. Perfekcyjnie, nie ma najmniejszego problemu. Bardzo dobrze się prowadzi, nic nie trzepie, nic nie rusza się, jest fajnie. Jest naprawdę bardzo płynnie, bardzo dobrze. O kurde, 70 mam już na budziku. A, bo tu jest z górki. Dobra, nie będę przesadzał, słuchajcie. 7 dyszek było. Nagrywki zaczynałem latem, zrobiła się jesień, słuchajcie. Jednak w kurtce trzeba już rano jechać do pracy, bo jest naprawdę zimno. Teraz prawdziwy test, czyli jazda po kieleckim mruku. No póki co tutaj to jest ta kosteczka taka w miarę równa, więc jest po prostu fajnie, przyjemnie. Absolutnie, naprawdę przyjemnie się jedzie. Ale tu jest odcinek specjalny, który zaczyna się za 3, 2, 1 i uwaga. O kurde. No muszę powiedzieć, że jestem mega zaskoczony. Ja pierdzielę, słuchajcie, to zawieszenie naprawdę bardzo dobrze działa. Naprawdę bardzo dobrze działa, nie ma się tutaj do czego dopierdzielić. Jest po prostu miękkie. Pojeździłem trochę po mieście, żeby znaleźć jakieś wady lub zalety, które mogłyby się uwidocznić, ale nic takiego nie miało miejsca, więc można ją jedynie podsumować pozytywnie. No może poza jednym małym faktem, a mianowicie takim, że jeśli chcemy jechać spokojnie, bardzo wolno, na przykład po bruku, to ciężko jest utrzymać taki spokojny styl jazdy, przez to, że manetka jest dość mocno responsywna, nawet na najmniejsze dotknięcie, więc hulajnoga praktycznie cały czas próbuje się wyrwać do przodu jak jakiś koń wyścigowy. No, miejska dżungla to jest coś, co lubię, ale jest bardzo niebezpieczne i trzeba mieć naprawdę dużą wyobraźnię jeżdżąc po mieście na hulajnodze elektrycznej, także wolę jednak pozamiejskie, spokojne, bezludne trasy. Cały czas mi wypada ten kabelek, słuchajcie, od lampy i jak się okazuje, również w tej lampie znajduje się klakson. Tak? Tak. I patrzcie na to teraz. Kurde. No powiem szczerze, przeginka. Pyk. I po terenie trochę bang, bang, bang. Proszę bardzo. I już jesteśmy na dróżce rowerowej. Mamy zielone światełko. I chowamy sprzęt do bagażnika. Pyk. W Meganie bez składania siedzeń. Akurat siedzi na styk. Jeśli chodzi o różnice pomiędzy tym modelem a poprzednim, to nie ma ich za wiele, ale jednak jakieś są. Po pierwsze, i to jest najważniejsze, Z ma trochę większe zawieszenie niż SK i to czuć. Po drugie, w ZC trochę dłużej trwa dołączanie przedniego napędu, a dokładniej o 1 sekundę dłużej niż w SC. To jest akurat minus. Po trzecie, ZK ma kierunkowskazy, a SK takich nie miała. No i poprzedni model ma 3 biegi poprzedzone neutralnym biegiem, czyli 0, a w ZC czegoś takiego nie ma, od razu mamy 1, 2, 3. No i w zasadzie tyle co do różnic, no może poza tym jeszcze, że jest inny przełącznik zmiany biegów i inne rączki. Specjalnie sobie wjechałem, słuchajcie, w taką mokrą łączkę. Zobaczcie, co się dzieje. Tylko tylny napęd teraz jest. No bo właśnie hulajkami z napędem na tylne koło, jazda po takim terenie podmokrym jak teraz, no oczywiście jest możliwa, ale zobaczcie, do oporu mam gaz, jadę, nie wiem, 10 na godzinę. Jest po prostu mokro i tak dalej, no ta oponka terenowa po prostu jakoś tutaj daje radę. Ale teraz co się stanie, jeśli sobie włączymy napęd na drugi silnik, proszę bardzo, no, przytrzymujemy plus i mamy teraz dual drive, naciskamy manetę i patrz, co się dzieje. Kurde, idzie jak szatan, a teraz w wodzie to po prostu mieli kołem i ogień. Jedziemy do przodu 20 parę na godzinę, 25, 30, kurde. Także słuchajcie, o to tutaj chodzi. I jeśli pytacie mnie często, którą hulajnogę wybrać i podajecie model, który ma tylko na tył napęd i model, który ma na przód i na tył, no to słuchajcie, w terenie
musi być napęd na przód i na tył. A jeśli chcecie jeździć po drodze, to może być to tylko napęd na tył. Joyor S10S i Z to są hulajnogi, które zarówno dobrze się sprawdzą i w terenie, i na mieście, i na trasie. Także to jest po prostu uniwersalna hulajnoga, która sprawdzi się wszędzie. Co tu dużo mówić. Trochę pojeździłem, a jadę jeszcze do lasu poszaleć. Muszę przetestować, jak się jeździ tutaj po tych moich różnych dróżkach leśnych. One są bardzo zdradliwe. Tu jest miękko, twardo, są liście, także jest ślisko, a w ogóle to jest mokro, także trzeba uważać po prostu. A najgorszy jest piach, który jest bardzo zdradliwy. Sprawdźmy od razu na początek, czy da się przejechać przez ten mój odcinek testowy. No słuchajcie. Da się. Oczywiście, że się da. Ale jak jest bardzo miękki piach, to trzeba niestety uważać, żeby właśnie przednie koło nie zanurkowało, tak jak teraz. Także tak, mamy wywrotkę. Ale słuchajcie, co to za wywrotka na takim mięciusim piachu? To jest po prostu nic, to jest norma. Jedziemy drogą teraz trochę twardszą. No słuchajcie, te oponki terenowe niby spoko robią, ale mimo wszystko ta moc powoduje, że te koła po prostu boksują. No i trzeba uważać. No nie ma tak, że to jest opona terenowa, to można wszystko. Hulajnoga z napędem na 2 koła, jak sobie radzi na ściółce, mokrej, miękkiej i w sumie śliskiej. Jeszcze tutaj muszę robić enduro po prostu, bo są drzewa powalone w tej ściółce, leżą od czasu do czasu. No i bez problemu, słuchajcie, zobaczcie, tutaj przelecimy przez to. O kurde, drugie, trzecie, zobaczcie. Endurko, jak nie wiem, się tu nam zrobiło. I taką hulajeczką ogarnie się taki temat. Natomiast jednonapędową to jest tragedia. To w ogóle, znaczy nie da się jechać, to od razu mówię. Po prostu, ja pamiętam, G3, jak tu testowałem, to się zatrzymywała po prostu w tej ściółce. A tą hulajeczką przelatuje się. Oczywiście trzeba podbijać przednie koło od czasu do czasu. No ale takiego czegoś to się nie przewidzi. Zobaczcie, tutaj akurat było drzewo pod kątem do mojej jazdy, więc po prostu przeleciałem sobie przednim kołem, a tylne zrobiło poślizg i hulajnoga leży. Także tak to wygląda. No i trzeba uważać, bo mogłem się w sumie nadziać na to. No więc dla kogo ta hulajnoga jest przeznaczona? No przede wszystkim dla osób, które chcą mieć uniwersalną hulajnogę, taką, którą można sobie dojeżdżać do pracy na co dzień, wrzucić do bagażnika, bardzo szybką, bardzo wygodną, bardzo mocną, no i przede wszystkim hulajnogę z dużym zasięgiem, dosyć naprawdę sporym. Czy warto kupić model Z zamiast S? No uważam, że tak, właśnie ze względu na to, że ma po prostu większe zawieszenie. Czy w ogóle warto kupić Joyora? No uważam, że tak, ze względu na to, że jednak cena do jakości jest tutaj na naprawdę bardzo dobrym poziomie. Cena do możliwości, bym powiedział, bardziej i wypada po prostu ta hulajnoga lepiej od innych hulajnóg podobnej kategorii, które zdążyłem już na swoim kanale przetestować, więc no zdecydowanie poleciłbym ten model. To jeszcze tak na szybko plusy i minusy. Według mnie, całkiem subiektywnie, uważam, że hamulce hydrauliczne w tych pieniądzach to jest naprawdę duży plus, o którym trzeba wspomnieć, bo hydraulikę dostajemy przeważnie w hulajnogach, które się zaczynają cenowo od 5000 w górę, a tutaj proszę bardzo, za taką cenę macie hydraulikę w zestawie, więc warto o tym wspomnieć, na pewno jest to duży plus. Przede wszystkim zasięg jest naprawdę dużym plusem tej hulajnogi, bo jak pamiętam, to tak przeważnie 60 kilka kilometrów maksymalnie można było przejechać na hulajnodze podobnej klasy, maksymalnie tutaj 70, więc to jest duży plus. Kompaktowość uważam, że warto o tym wspomnieć, bo 27 kg, no słuchajcie, jak na taką moc, w ogóle na taką klasę hulajnogi 27 kg to jest naprawdę lekka hulajnoga. Poza tym można ją fajnie sobie poskładać, więc idealna sprawa. No i oczywiście VMAX, przyspieszenie, duża moc, no to jest coś, co lubię, więc ta hulajnoga to po prostu wszystko ma. Minusy. Wyświetlacz. Skoro ulepszali tą hulajnogę, to dlaczego nie zrobili jaśniejszego wyświetlacza? Nie mam pojęcia. Według mnie to jest minus. Druga sprawa, brak wspomagania hamowania silnikiem. No kurde, mogłoby to być i to już by był naprawdę full wypas. Nie ma tego, musiałem o tym wspomnieć. Kolejna sprawa to konstrukcja tej hulajnogi, która wydaje mi się, że jest zbyt delikatna do takiej hardkorowej jazdy w terenie. Jeśli bym
chciał kupić hulajnogę, którą miałbym po prostu wymiatać w terenie, to raczej tego modelu bym nie brał pod uwagę. No i ostatnia sprawa to manetka gazu. Mogłaby być troszeczkę mniej responsywna. Nie wiem, czy to jest wina sterownika, czy manetki, to już nieważne. Po prostu nie da się tą hulajnogą tak bardzo spokojniutko, powolutku ruszać, jeździć sobie po mieście. Ona jest po prostu taka narwana. Poza tym ogólnie sprzęt jest naprawdę zacny i zdecydowanie mogę polecić, tym bardziej, że za te pieniądze naprawdę ciężko będzie znaleźć coś lepszego. No i to chyba tyle w tym odcinku, także dzięki za uwagę, do następnego, trzymajcie się i cześć.